Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Mam niewątpliwą przyjemność zaprosić na już drugi odcinek Mototematu, a w nim osoba absolutnie wyjątkowa dla rynku motoryzacyjnego, szczególnie dla elektromobilności, prezes AWERE, Europejskiego Stowarzyszenia do Spraw Elektromobilności, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych Maciej Mazur. Dzień dobry, Macieju. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło, że jesteś z nami. Jak się jechało do Poznania? Bez problemu. Starczyło baterii? Starczyło, już zawsze starcza. Gdziekolwiek w Polsce bym nie podróżował, to można swobodnie wszędzie dojechać. Cudownie i Cieszy zaczynamy... mi to balony. Super. Zaczynamy od tego tematu, gdyż temat bardzo aktualny, sprawa bardzo aktualna. W połowie lipca tego roku Unia Europejska zakończyła zapisy AFIR-u. AFIR to rozporządzenia o infrastrukturze paliw alternatywnych i gdybyś mógł nam trochę przybliżyć jego założenia, tego dokumentu, jakie wyzwania stoją przed krajami członkowskimi Unii Europejskiej w związku z tą regulacją. AFIR, co najważniejsze, wchodzi w pierwszej połowie przyszłego roku w życie ze skutkiem natychmiastowym. Czyli bardzo niedługo, czasu Czyli jest bardzo, niewiele. bardzo niedługo i nie ma okresu implementacji. On wchodzi jako rozporządzenie natychmiast do polskiego porządku prawnego, czyli to oznacza, że obowiązki wynikające z AFIR-u są obowiązkami, które ciążą na państwach członkowskich, w tym także na Polsce. Ale to są głównie obowiązki związane z rozwojem infrastruktury. Infrastruktury ładowania pojazdów, między innymi dotyczące tego, żeby na trasach głównych, na sieci transportowej TEN-T, czyli takiej, która łączy Poznań z Warszawą, Łódź z Trójmiastem, były rozlokowane lokalizacje, gdzie możemy się naładować najwyżej co 60 km. Czyli co 60 km będą stacje, które będą nam pozwalały naładować samochód, czy to osobowy, czy ciężarowy. Generalnie moc w infrastrukturze, która jest ogólnie liczona, będzie musiała także się zwiększać wraz z przyrostem liczby pojazdów, a ta widzimy, że już wzrasta i będzie wzrastać. Zatem to są ogromne wyzwania. No właśnie i powiedz, jak to zrobić, bo o tyle, o ile dynamika samochodów elektrycznych jest znacząca, to znaczy na polskich drogach jeździ już 83 tysiące samochodów elektrycznych, z czego ponad połowa to samochody w pełni elektryczne, to tych ładowarek mamy wciąż niewiele. To jest blisko 3 tysiące ładowarek i w związku z tą regulacją AFIR-u ładowarka co 60 kilometrów wydaje się być jednak wyzwaniem dość trudnym do zrealizowania. Wyzwanie bardzo duże, ale też myślę, że nie ma potrzeby, żeby demonizować to wyzwanie, bo ono jest związane z tym trendem, który jest trendem globalnym. Elektromobilność, czy szerzej zeroemisyjny transport rozwija się na różnych kontynentach, nie tylko w Europie, oczywiście z różną dynamiką. I jak każda innowacja technologiczna musi przejść pewną drogę. My jesteśmy na pewno na samym początku, ale tak jak rozwijała się telefonia komórkowa, tak samo rozwija się motoryzacja elektryczna, czyli krok po kroku my zwiększamy te możliwości. Dziś dojechanie nawet na odległy kraniec Polski nie jest już żadnym wyzwaniem graniczącym z przygodą ekstremalną. Po prostu trzeba jeszcze cały czas planować, ale już dojechać możemy i ja większość tras, jakie realizuję w podobnym czasie, jak mapa Google'a mi pokazuje. Zatem to już na pewno nie jest sport ekstremalny. Natomiast jedna rzecz, która jeszcze jest ważna w kontekście infrastruktury, to nie tylko ilość tych punktów ładowania co 60 km, tak jak wspomnieliśmy, ale również uproszczenie systemu płatności. Bo tak jak dziś podjeżdżamy na stację benzynową, wyciągamy kartę czy telefon, płacimy szybciutko, temat jest zamknięty. O tyle, gdy podjeżdżamy do ładowarki, no to zaczyna się zabawa. Prowajderów mamy, czyli dostawców tych ładowarek mamy wielu. Żeby móc skorzystać z tego ładowania, musimy ściągnąć aplikację, podać nasze dane. Przy każdym dostarczycielu trzeba nową aplikację ściągnąć, więc ten sposób płatności nawet za ładowanie jest dość złożony i każdy, kto dostarcza infrastrukturę, ma swój. Pytanie, jak tym zarządzić i jak to wyzwanie zaadresować, żeby może ten system uprościć? My docelowo idziemy w kierunku plug and charge, czyli podjeżdżamy do stacji ładowania, podłączamy samochód, samochód się komunikuje ze stacją bez naszej obecności, my nie autoryzujemy sesji w żaden sposób, ona jest autoryzowana autonomicznie i my
Po prostu odpinamy samochód wtedy, kiedy sesja jest zakończona, płatność idzie znów automatycznie i odjeżdżamy. Ja tu dzisiaj do Was przyjeżdżając, dokładnie taki zrealizowałem model ładowania. Podjechałem, wyciągnąłem tylko i wyłącznie kabel, podłączyłem, zautoryzowana została automatycznie sesja. Jak już musiałem tutaj przyjechać, odpiąłem kabel od ładowarki, wszystko poszło bez żadnej aplikacji, bez żadnej karty RFID, nic nigdzie nie musiałem przystawiać, po prostu odjechałem, płatność została odnotowana na moim koncie. To jest też bardzo wygodne, bo choćby jeśli mamy samochód służbowy, to możemy na koniec miesiąca mieć wszystko zebrane Tak, w zestawienie ramach tych faktury, transakcji. zestawienie, wszystko. I właśnie ten rozwój technologii z każdym rokiem będzie postępował, więc pewnie te samochody elektryczne, którymi jeździmy dzisiaj, które użytkujemy dziś, za 5 lat będą już technologią być może przestarzałą. I trochę chciałam wrócić do naszych przyzwyczajeń, jak my korzystamy z samochodów. Samochody nowe to około 500 000 samochodów rocznie. Jakie widzisz tutaj wyzwania rozwoju tego aftermarketu i samochodów używanych elektrycznych? Jak możemy tutaj zadziałać? Wyzwaniem kluczowym, z którym rzeczywiście będzie nam najtrudniej walczyć, jest słaba strona podażowa. Czyli po prostu tych samochodów będzie za mało. Bo strona popytowa już teraz widzimy, że jest bardzo mocna. Tak. My generalnie, patrząc przez pryzmat choćby posiadania samochodu w mieście, my bardzo często chcemy posiadać samochód elektryczny. To jest prawda. to związane choćby z benefitami, które są związane czy to z darmowym parkowaniem, czy Tak. jazdą buspasami. Więc my byśmy chcieli móc kupić samochód, którego na rynku nie ma. To Dlaczego prawda, go nie ma? natomiast to też widzimy, że zrobiliśmy badanie z Instytutem Badawczym Minds and Roses i wiemy, że 28% Polaków jest gotowych na to, żeby jeździć samochodami używanymi. Jednak te benefity, one do mnie przemawiają dziś, bo dziś tych samochodów jest niewiele. Ale jak zrobi się ich więcej, to siła tych benefitów też będzie nieco słabła. Więc Albo tych benefitów w ogóle nie będzie- będzie, też tak, trzeba sobie no szczerze właśnie. powiedzieć. My czytamy takie alarmistyczne głosy w Norwegii, że zrezygnowano z umożliwienia jazdy buspasami, samochodom elektrycznym, ale jak może być inaczej, jak tam 80% rejestracji No to są właśnie, tak. samochody elektryczne i ten buspas jest bardziej wypełniony niż pas obok. No tak. To jest naturalne, że benefity także są na pierwszym etapie rozwoju i z tym musimy się pogodzić. Tak. Z drugiej strony, jak te benefity się skończą, to już rynek będzie rozwinięty i faktycznie on będzie wyglądał zupełnie inaczej. Dziś myślę, że głównie nas odstrasza cena samochodu elektrycznego używanego, Tak. bo gdy porównujemy cenę samochodu nowego elektrycznego z nowym konwencjonalnym, to widzimy, że ta różnica jest coraz niższa Tak. i stąd my, zresztą wspólnie z Wami już Tak. od dłuższego czasu apelujemy o to, żeby uruchomić nie tylko dopłaty dla samochodów osobowych nowych, Tak. bo to się udało, to dobrze funkcjonuje, bardzo dobrze, ale też do samochodów używanych, bo musimy zadbać o tą grupę 1 miliona samochodów, tak jak mówiłaś, rokrocznie importowanych do Polski, bo Tak. jeśli my mówimy poważnie o celach związanych z dekarbonizacją, to nie możemy tylko się skupić na samochodach nowych. To jest oczywiście dużo łatwiejsze. Tak. Łatwiej jest dopłaty zrealizować wobec nowego samochodu, ale wobec używanych samochodów takie dopłaty są już realizowane w Europie i to nie tylko w starej 15 czy w Europie Zachodniej, ale także na Litwie. Zatem to już się Tak. dzieje i my też musimy zadbać o to, żeby ten rynek wzmocnić. Ten user experience jest w ogóle kluczowy przy No właśnie. elektrykach. Jak trochę pojeździmy, to my naprawdę nie chcemy Niczego zmienić innego, prawda? tego pojazdu na konwencjonalny z bardzo różnych przyczyn. Dla jednej osoby to będzie przyspieszenie, dla Tak. drugiej osoby to będzie ładowanie w miejscu zamieszkania czy w miejscu pracy, dla Tak. trzeciej osoby to będzie to, że to jest cichy samochód. Zatem tych powodów jest naprawdę Bardzo dużo. mnóstwo. To prawda. Samochody używane elektryczne to oczywiście niższa cena, ale też mniej pracy w serwisie, w lubianych stacjach dealerskich czy u mechaników. Ten rynek też się bardzo dynamicznie zmienia, bo w 17-18 roku, gdy my rozmawialiśmy z przedstawicielami warsztatów, to była generalnie bardzo wroga narracja. To jest technologia, która nas zrujnuje, to jest technologia, której my nie chcemy zrozumieć. Dziś coraz większa ilość ASO, coraz większa liczba warsztatów otwiera się na elektromobilność. Widzi w tym także możliwość budowy przewagi konkurencyjnej
konkurencyjnej i także się specjalizuje w tym obszarze i to pokazuje, że też technologia zaczyna powszednieć, ona zaczyna być coraz lepiej znana przez także branżę aftermarket. 3000 mniej części do ogarnięcia w serwisie, to brzmi bardzo, bardzo dobrze dla użytkownika, trochę gorzej dla branży motoryzacyjnej. Przyznasz, że ta technologia jednak wciąż jest droga i te naprawy, jak już coś się wydarzy w samochodzie elektrycznym, to z reguły ta naprawa jest kosztowna. I jeżeli mówimy o nawet samochodach używanych, ale jednak z tym silnikiem konwencjonalnym, to raz, że sieć mechaniczna i serwisowa jest zdecydowanie szersza, bo mamy warsztaty samochodowe mechaników, którzy dziś już też mają dostęp do komputerów i można szukać sobie po prostu optymalizacji cenowych w tym zakresie. Jeśli chodzi o samochody elektryczne, no to ta kadra mechaników czy specjalistów, którzy mogą zająć się tym samochodem, wciąż jednak jest w mniejszości, ona się rozwija i jest ta potrzeba zatrudniania ludzi z tymi kompetencjami bardzo duża. No i tak jak powiedziałam, jak coś się dzieje w elektryku, jest to poważne, to z reguły łączy się z dużymi kosztami. Czy myślisz, że firmy ubezpieczeniowe dadzą nam to okienko i poszerzą nam ofertę ubezpieczeń o to, co mogłoby w używanych samochodach elektrycznych kosztować nas dużo? Czy to jest jakieś rozwiązanie tego wąskiego gardła? Myślę, że na pewno branża ubezpieczeniowa także wkroczy na ten rynek w pewnym momencie, gdy ten rynek już będzie na tyle duży, żeby on dla branży ubezpieczeniowej był faktycznie istotny. Zupełnie inaczej branża ubezpieczeniowa podchodzi do tematu elektromobilności w Norwegii czy Szwecji, inaczej podchodzi do tematu elektromobilności w Polsce, bo jednak u nas to jest temat cały czas jednostkowy Tak. i oferta ubezpieczycieli bardzo często wymyka się wycenie rynkowej, a bardziej jest traktowana jako propozycja marketingowa. Dokładnie. Maćko, odejdźmy na chwilę od samochodów osobowych i przejdźmy do tematu, który poruszyłeś na początku naszej rozmowy, czyli transport ciężki. Branża transportowa to 6% polskiego PKB. Zatrudniamy w tej branży około 1 miliona Polaków. Ta branża transportowa i spedycja stanowi 30% całości Unii Europejskiej, czyli to już nie są małe liczby. Jesteśmy ważnym elementem całego rynku, całego regionu europejskiego. Jednak ta branża podchodzi bardzo sceptycznie do tempa rozwoju elektromobilności. Mamy w Polsce prawie 3000 ładowarek i żadna nie spełnia wymagań, które są potrzebne, żeby zaspokoić branżę właśnie transportową. Mówimy o barierach takich jak zasięgi. Tutaj te zasięgi dla samochodów funkcjonujących w transporcie i w spedycji sięgają 350 km, gdzie realny zasięg pewnie jest mniejszy. Infrastruktura to nie grzyby po deszczu, tylko wręcz przeciwnie, jak woda na pustyni. Powiedz, jak możemy ten temat zaadresować, bo wydaje się, że jest to w kontekście rozwoju polskiej gospodarki temat bardzo na czasie. Lepszej diagnozy sytuacji bym sam nie przygotował. Absolutnie się zgadzam z każdym zdaniem, z każdym punktem. To wszystko, co powiedziałaś, przekłada się na to, że nie tylko dla PSP, ale i dla Polski to powinien być temat priorytetowy. My dziś jako PSPA większość projektów, które realizujemy wokół rynku transportu ciężkiego, bo Polska po prostu jest liderem tego rynku. Tak. Mamy oprócz tych wszystkich liczb, które wymieniłaś, mamy także trzecią najdłuższą sieć transportową, a to właśnie ta sieć musi zostać zelektryfikowana i gdy my mówimy o stosunkowo niskich wymaganiach afirowskich w stosunku do samochodów osobowych, tak mówimy o bardzo wysokich, idących w megawaty, docelowo 3,5 megawata per lokalizacja w wymogach odnośnie samochodów ciężarowych i to musi być dedykowana infrastruktura tylko i wyłącznie na potrzeby samochodów ciężarowych realizowana. Zatem wyzwanie jest ogromne, ale także nie ma tutaj wyjścia. Trzeba albo ruszyć bardzo ambitnie, rozwijać infrastrukturę i sprawić, żeby Polska cały czas była liderem w kolejnych latach, albo możemy tylko i wyłącznie kontestować rzeczywistość, próbować nic nie robić i patrzeć na to, jak rynek nam ucieka. Bo gdyby spojrzymy na 6 największych rynków w obszarze logistyki, to się zorientujemy, że na 5 z nich są już dopłaty dla samochodów kategorii N3 i tym jedynym rynkiem, gdzie nie ma dopłat jest Polska.
ale musimy rozwijać infrastrukturę, musimy sprawiać, żeby także nasze przedsiębiorstwa, często przedsiębiorstwa, chociaż ten rynek się zaczyna konsolidować, ale cały czas często średnie i małe przedsiębiorstwa, żeby one dostały to wsparcie w postaci możliwości choćby dopłaty do samochodu N3. Takie dopłaty w Niemczech są realizowane na zasadzie 80% pokrycia różnicy pomiędzy samochodem konwencjonalnym, ciągnikiem konwencjonalnym, a ciągnikiem zeroemisyjnym. Tam także są dofinansowania do infrastruktury. Zatem ten rynek się także zmienia. Te wyzwania są ogromne. Jest duże zainteresowanie ze strony podmiotów operatorskich, żeby stawiać stacje ładowania. Mamy swoich producentów stacji, którzy także chcą budować swoją przewagę konkurencyjną właśnie w tym segmencie. Mamy już takie przedsiębiorstwa, które chcą realizować przewozy pojazdami zeroemisyjnymi. Już Brakuje nam prawa, brakuje nam legislacji, wsparcia. brakuje nam wsparcia głównie, bo my musimy chcieć sobie pomóc. Nie możemy w tej chwili już kontestować rzeczywistości, zastanawiać się, czy to może wodór, czy to może bateryjna elektromobilność. Na wszystko będzie miejsce. My dziś musimy zrealizować po pierwsze obowiązki, które wynikają z AFIR-u, po drugie wręcz wyprzedzić te obowiązki, bo chcemy być liderem. My chcemy być technologicznym liderem i jakościowym liderem. I ostatni temat już w dzisiejszej rozmowie naszej, czyli kadry w elektromobilności. Mówiliśmy o tym, że w kontekście serwisu mamy specjalistów, ekspertów, mechaników, którzy mają uprawnienia do tego, żeby samochodami elektrycznymi się opiekować, tak to eufemistycznie ujmę. Tych osób ciągle brakuje, więc to jest pewnie duża szansa dla tych, którzy dzisiaj są w szkołach czy na studiach, żeby pomyśleć o tej branży jako swojej przyszłości zawodowej, bo to branża, która się z pewnością będzie rozwijać. No i tutaj Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych już to zauważyło i wraz z Politechniką Warszawską uruchomiliście studia Nowa Mobilność. Jako Oto Moto jesteśmy również wsparciem dla Was, z tym, z czego nie będę kłamać, bardzo, bardzo się cieszę. I pytanie moje, gdybyś mógł trochę o tych studiach poopowiadać, czy to jest tak zwane one-off, czyli jedna edycja, czy będziecie to kontynuować, do kogo skierowane są te studia i czego ci studenci się na tych studiach mogą od nas dowiedzieć? To po pierwsze będziemy tak sobie prawić komplementy, ale to my musimy podziękować Wam, a szczególnie Tobie, że się włączyliście w nasze studia. Ty jesteś wykładowczynią na tych studiach i to, co mogę zagwarantować, to to, że to na pewno nie jest jedna edycja. My już uruchamiamy kolejną edycję, bo to jest produkt naszym zdaniem bardzo, bardzo potrzebny. Coś, czego nie było w ogóle w Polsce. My mamy oczywiście wyzwania na każdym poziomie. Na poziomie techników, na poziomie uczelni wyższych technicznych, na poziomie studiów podyplomowych, pewnie na poziomie także MBA. Musimy bardzo wiele zrobić, bo musimy kadry absolutnie wyedukować. Elektromobilność jest, można powiedzieć, o tyle niewdzięczna, że ona jest na tyle młoda, że nikt nie jest ekspertem, kto kończył studia w latach 90., 80. czy na początku XXI wieku. Ta wiedza jest tu, dziś obecna i ją trzeba też potrafić przekazać. Zatem uruchamiamy kolejne nasze działania edukacyjne. Ogłosiliśmy też i to niedawno, że będziemy więcej jeszcze robić w obszarze szkoleń, bo także chcemy budować ten obszar kadr, bo pytanie, które ja najczęściej dostaję, my mamy 250 członków, nie ma tygodnia, żebym ja nie dostał od któregoś z naszych członków pytania, kogo ja mogę zarekomendować do pracy, bo to jest też rynek, który wymaga kadry i to też jest świetne miejsce, żeby rozwijać swoją karierę. Gdy ja zaczynałem z niektórymi naszymi członkami w 2017 roku, wyspecjalizowanymi w obszarze elektromobilności, to były firmy kilkuosobowe. Dziś wiele z tych firm to już są firmy ponad 100-osobowe, niektóre się zbliżają do 1000 osób, zatem to się dzieje i my musimy temu sprostać. Zresztą nie tylko z Politechniką Warszawską pracujemy, także z Politechniką Poznańską i będziemy chcieli jak najwięcej działać w tym obszarze. To jest dla nas, myślę, że taka działalność bardzo misyjna. Absolutnie ona jest pozakomercyjna. To jest ten obszar, do którego my nieustannie dokładamy, ale wierzymy, że bez tych kadr nie będzie przyszłości elektromobilności i sami sobie zaciągniemy ten hamulec ręczny. Więc dzięki też Waszemu wsparciu, dzięki zaangażowaniu naprawdę nieprawdopodobnych wykładowców, my wiemy, że te studia są tak
bardzo ciekawe, że uczestnicy sami mówią, że to jest doświadczenie, które nie byłoby do zrealizowania w żadnym innym projekcie. Zresztą ja przyznam się szczerze, od kilku lat jestem związany z elektromobilnością, coś na ten temat wiem. Ja staram się być na każdym zjeździe, zresztą na Twoim Tak. zjeździe też na pewno będę. Bardzo Ja mi miło. chłonę tą wiedzę i to są super ciekawe informacje, zebrane z bardzo wielu źródeł od praktyków rynku, więc naprawdę coś, co jest potrzebne. I potrzebujemy na pewno więcej takich projektów, zatem to nie jest dla nas jednostkowy przypadek, to jest pewnego rodzaju strategia działania, żeby tą edukację rozwijać. Świetnie, czyli zachęcamy wszystkich tych, którzy nas dzisiaj oglądają do tego, żeby Absolutnie. zapoznać się z tym programem edukacyjnym, który realizujecie z wieloma partnerami i żeby w tą elektromobilność w przyszłości wchodzić po prostu. Absolutnie, tak. Bardzo Ci dziękuję, Macieju, za dzisiejsze spotkanie i mam jeszcze taką prośbę na koniec, żeby nasze następne spotkanie już było na drodze i żebyś mi jako laikowi jednak elektromobilności od tej praktycznej strony pokazał trochę tą Z infrastrukturę wielką przyjemnością. i żebyśmy razem na kawę pojechali sobie chociażby te 300 kilometrów stąd. Zapraszam. Dziękuję bardzo. serdecznie Dzięki za rozmowę. zaproszenie dziś. Dzięki.